Nasza budowa trwała niecałe 7 miesięcy do wprowadzenia. Projekt był nie lada wyzwaniem, bo na stosunkowo niedużej powierzchni musieliśmy zmieścić łącznie 4 sypialnie. Idealnie udało nam się to wpasować. Marzeniem Oli i Marcina był przytulny, łatwy w ogrzaniu dom, ale tym, co szczególnie go wyróżnia, jest miejsce, w którym powstał, czyli otulina Brzozowego Gaju. Efekt? Dom, który ma leśny ogród i duże okna, żeby go podziwiać, ale sam w środku jest kompaktowy i co najważniejsze, urządzony z wyobraźnią. Zapraszam! A partnerem tego odcinka jest firma Wisman. Na filmie mieszkańcy opowiedzą, dlaczego zdecydowali się na zamontowanie w domu ich najnowszej powietrznej pompy ciepła. Waszym marzeniem był taki dom na miarę. To może zacznijmy od metrażu. Jaką powierzchnię ma wasz dom, a jaką ogród? Nasza działka jest dosyć duża, bo ma 40 arów, z czego ponad połowa to jest naturalny las brzozowy. Mieliśmy to szczęście, że brzozy samoistnie urosły tak, a nie inaczej, stwarzając naturalną polanę, która była idealnym miejscem dla naszego domu. Dzięki temu mamy z każdej strony widok na las. Idealnie udało nam się to wpasować. Powierzchnia użytkowa domu to jest 129 m². Na parterze mamy salon z otwartą kuchnią, przedpokój, wiatrołap, 2 pokoje, z czego jeden to jest mój gabinet i małą łazienkę. Natomiast na górze mamy 3 sypialnie, łazienkę z osobnym pomieszczeniem pod pralnię i jeszcze dodatkowo nasz własny balkon z wyjściem z sypialni. Projekt był nie lada wyzwaniem, bo na stosunkowo niedużej powierzchni musieliśmy zmieścić łącznie 4 sypialnie, miejsce dla mnie do pracy w postaci gabinetu i też zawsze marzyłam o tym, żeby mieć oddzielną pralnię. 2 łazienki to też była podstawa. Do domu wchodzimy przez wiatrołap, bardzo zapraszający, na co szczególnie zwróciłaś uwagę, projektując tę przestrzeń. Wiatrołap jest wizytówką domu. Nie jest to duże pomieszczenie, dlatego zastosowałam lustra na ścianie i takie paski pomiędzy lamelami. One nie dość, że dają bardzo fajny efekt estetyczny, ale też praktyczny, bo powiększają przestrzeń i odbijają światło. Chcieliśmy na pewno mieć drzwi szklane, które też nam podzielą strefy. Mam w domu gabinet, nie chciałam, żeby ta strefa dzienna łączyła się z tą strefą zawodową. Nie chcieliśmy oczywiście, jak to my, mieć takiego standardowego rozwiązania, więc projekt też był indywidualny i daje taki efekt wow na wejściu. I projekt domu tworzyliście stricte pod swoje potrzeby. Mamy tu kilka takich charakterystycznych elementów, o czym mowa. Miałam to szczęście, że mój mąż zawodowo zajmuje się tworzeniem mebli i konstrukcji stalowych, dlatego mogłam puścić wodze fantazji. Mamy w naszym domu kilka ciekawych smaczków.
Jednym z ulubionych miejsc w naszej strefie dziennej jest siedzisko. Ma łącznie 3 metry szerokości, więc to jest naprawdę duża powierzchnia i do przechowywania, na przykład zabawek. Jest bardzo praktyczne, ale też bardzo cieszy, ponieważ to okno ma ekspozycję zachodnią i codziennie podziwiamy stąd zachody słońca. Uwielbiam pić kawę na naszym siedzisku i bawić się z naszym synkiem. Między strefą kuchenną a dzienną mój mąż wyspawał ażurowe przepierzenie, które oddziela nam przestrzeń, a też jest takim elementem dekoracyjnym. Projekt wnętrza jest mojego autorstwa. Oboje nie boimy się eksperymentować. Wszelkie zabudowy w domu są spod naszych rąk, także solidny stół w salonie, który waży 150 kg. Stół wykonałem z blachy 6. Wyciąłem go na ploterze CNC. Podstawa została wyspawana. Sama podstawa stołu waży 90 kg, plus do tego blat, co razem daje nam prawie 150 kg. Do wniesienia stołu potrzebowaliśmy 4 osoby, żeby wnieść go do domu. Ja koniecznie chciałem mieć wypuszczony taras. Na pewno chciałem mieć kominek, który daje klimat zimą. I to były moje główne 2 punkty, które takie były moim oczkiem w głowie. Nie ukrywam, że nie mogłam się doczekać projektu pokoju naszego synka. Myślę, że mogłam też w ten sposób moje wewnętrzne dziecko ucieszyć. Chciałam stworzyć taki przytulny, ciekawy pokoik. Powstała dzięki temu taka zabudowa, która troszeczkę przypomina takie domki z piernika z Jasia i Małgosi. Synek jest zakochany w tej zabudowie, najchętniej to by nie wychodził z pokoju. Często się lubi bawić w chowanego w tych szafach. Szuflady są bardzo praktyczne i można te ubrania przechowywać składane w kostkę, bardzo nam się to sprawdza. Bardzo mi się podoba to, że inspirowaliście się tym lasem przy wyborze koloru kanapy. Jakie jeszcze leśne motywy możemy zobaczyć tutaj w Waszym wnętrzu? Motyw leśny znajduje się również na muralu, który jest wymalowany na szczytowej ścianie przy schodach. To jest też bardzo ciekawa historia, bo wiedziałam, że chcę coś związane z motywem drzewa. Poznaliśmy wspaniałego artystę, zostawiliśmy mu wolną rękę. Malowidła to była pełna improwizacja. Nasz artysta często robił sobie przerwy, przechadzał się po ogrodzie, szukał natchnienia i widać to na tym obrazie, że gdzieś te liście, paprocie przechodzą właśnie na ten obraz. Było to trochę ryzykowne, ale myślę, że efekt jest wspaniały. Też nawiązaniem do klimatu leśnego są nasze drzwi wewnętrzne. One mają ryflowanie w kształcie jodełki i pięknie korespondują z naszymi podłogami. Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. And now I shout to the world my love for you. The irresistible love that I've fallen into. Wasz dom powstał w ekspresowym tempie, ponieważ zdecydowaliście się na budowę domu z keramzytu. Natomiast mnie zastanawia to, jak ogrzewany jest Wasz dom. Do ogrzewania naszego domu wybraliśmy pompę Wisman ze względu na jej oszczędność energii i bardzo cichą pracę jednostki zewnętrznej. Pompę mamy spiętą razem z panelami fotowoltaicznymi, co generuje bardzo niskie rachunki za energię elektryczną. Szanowni Państwo, znajdujemy się w kotłowni szkoleniowej firmy Wisman w Komornikach pod Poznaniem. Za mną znajduje się najnowsza w naszej ofercie pompa ciepła powietrze-woda Vitokal 222S, która została zamontowana w domu w Brzozach. Urządzenie to charakteryzuje się wysoką klasą efektywności energetycznej, a z 3 plusami, dzięki czemu użytkownik końcowy może stać się beneficjentem programów dotacyjnych takich jak Czyste Powietrze
oraz Mój prąd. Jednostka zewnętrzna, którą Państwo za mną widzicie, jest bardzo cicha. Zostało to uzyskane poprzez zaprojektowanie specjalnej osłony maskującej wentylatory. Natomiast drugim szczególnym aspektem jest wygląd samej jednostki. Kolor grafitowy oraz kompaktowe wymiary pozwolą na wkomponowanie jej niemalże w każdą bryłę budynku. Na co dzień dużym atutem jednostki wewnętrznej pompy ciepła Vitokal 222S jest jej 190-litrowy zasobnik zabudowany w dolnej części urządzenia. 190 litrów wody jest wystarczającą ilością, aby zapewnić ciepłą wodę użytkową nawet dla dużej rodziny. Praktycznym zastosowaniem cieszy się aż 7-calowy dotykowy wyświetlacz, który pozwala na intuicyjne sterowanie ogrzewaniem w budynku. Co więcej, automatyka OneBase wyposażona jest w zabudowany moduł komunikacyjny, który umożliwia sterowanie swoim ogrzewaniem z każdego miejsca na Ziemi poprzez aplikację Viker. Firma Viessmann oferuje pompy ciepła nieprzerwanie od 70. lat XX wieku. W Polsce wprowadziliśmy je kilkanaście lat temu. Posiadamy w naszej ofercie zarówno pompy ciepła powietrzne, jak i gruntowe. Wasza kaszmirowa kuchnia z blatem z konglomeratu, do tego kuchenka w stylu vintage, to wszystko bardzo elegancko się prezentuje. Co jeszcze musiało się znaleźć w Waszej wymarzonej kuchni? Kuchnia to była moja wisienka na torcie. Bardzo długo ją projektowałam. Bardzo zależało mi na dużej wyspie. Nasza wyspa ma 220 cm szerokości i jest wyposażona tylko w szuflady. Bardzo lubię to rozwiązanie, bo jest bardzo praktyczne i wygodne. W pozostałych szafkach mamy to wysokie cargo, które pełni funkcję spiżarki. Oboje z mężem jesteśmy kawoszami, dlatego chcieliśmy stworzyć też takie dedykowane miejsce do zaparzania kawy. Kredens jest bardzo praktyczny, bo ma duży blat do przygotowywania kawy i słodkich przekąsek. Oprócz tego też jest bardzo estetyczny. Posiada ozdobne szkło w witrynie oraz na panelu tylnym. Wewnątrz witryny znajduje się lustro, które nam optycznie rozświetla przestrzeń. Jest tam też zastosowane oświetlenie wewnętrzne, a od spodu szafki mamy dodatkowy pasek LEDowy, który nam podświetla ekspres. Dzięki temu ta strefa też jest widoczna i jasna. Tak jak widzisz, bardzo lubimy gotować, dlatego celowo wybraliśmy niestandardową, nietuzinkową kuchenkę, która ma aż 110 cm. Posiada 3 piekarniki, dzięki temu jednocześnie mogę upiec ciasto, przygotować drugie danie, a na palnikach gotują się naraz wszystkie rzeczy, więc ona się spełnia fantastycznie w tej roli. Kuchenka nie jest jedynym takim akcentem stylistycznym w naszym domu. Mamy więcej takich ciekawych smaczków, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Zanim zobaczymy strefę prywatną, a w niej m.in. oryginalne tapety, mam dla Was kilka konkretów. Jak optycznie powiększyć taką przestrzeń? Mam dla Was 3 sposoby. Po pierwsze, zobaczcie, że mamy duże okna wychodzące na 3 strony świata. To sprawia, że ta przestrzeń zyskuje zupełnie nowy wymiar. Druga rzecz, zauważcie, że nad jadalnią mamy otwartą przestrzeń, od podłogi do najwyższego punktu mamy 5,5 metra. I wreszcie trzecia rzecz, jednolite wykończenie podłogi. Mieszkańcy zdecydowali się na mikrocement w jasnym kolorze i to wszystko sprawia, że ten salon optycznie wygląda na znacznie większy. Od początku wiedzieliśmy, że nie chcemy mieć płytek w domu. W górnej łazience mikrocement mamy na podłodze oraz na ścianach. W dolnej łazience mamy całą kabinę prysznicową w tym wykończeniu. Daje nam to jednolity efekt, świetnie się to czyści i wygląda naprawdę dobrze. W strefie dziennej pod względem praktycznym troszkę mniej się lubimy, bo mamy 3 psy, małe dziecko, więc dosyć szybko się brudzi. No i nie ukrywam, że trzeba po prostu na bieżąco sprzątać. Marzyłam o tym, żeby ta łazienka na górze była taka kobieca, żeby udało mi się znaleźć bardzo ciekawą i niepowtarzalną tapetę. Ja mogłam sobie wybrać konkretny odcień z palety RAL i pod ten sam kolor zamówiłam wannę. Kolory ze sobą korespondują. Świetnie ten mikrocement to tonuje. W naszej sypialni również mamy tapetę
Ona stylistycznie nawiązuje do Art Deco. Bardzo lubię takie motywy fauny i flory wprowadzać do wnętrza. W nawiązaniu do tego Art Deco są też ciekawe lampy i złote wykończenia, które się później pojawiają na ryflowanych gałkach i uchwytach, które mamy w szafie. W domu już troszeczkę mieszkacie. Co daje Wam najwięcej radości, kiedy przebywacie w nowym domu? Bardzo lubimy aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, w szczególności jak jest ciepła, fajna pogoda, jesteśmy od rana do wieczora na zewnątrz. I bardzo marzyliśmy o tym, żeby mieć też rekreacyjne alejki. Wszystko przygotował Marcin. Zadbał też o odpowiednie oświetlenie oraz nawodnienie. Dzięki temu cieszymy się cały czas zielonym trawnikiem w środku lasu, mimo tego, że są to brzozy i bardzo dużo wody potrafią wypijać. Przygotowaliśmy sobie kilka stref rekreacyjnych. Na samym końcu działki jest miejsce na ognisko, szklarnia z warzywniakiem, plac zabaw dla dzieci i altana wypoczynkowa. Bliżej domu jest drugi taras, na którym jest miejsce z jacuzzi oraz sauną, a przy domu mamy nasz ulubiony drugi salon, czyli nasz taras. Największym wyzwaniem jest jesień, jeżeli chodzi o liście, bo drzew jest naprawdę dużo. Grabić próbowałem w tamtym roku, ale w tym roku zakupiłem mocną dmuchawę i przy użyciu dmuchawy potrzebuję 3-4 godzin, żeby las doprowadzić do ładu. I możemy w ten sposób się zrelaksować, odpocząć od spraw codziennych. A każda pora roku jest po prostu piękna w tym otoczeniu. To jest jesień, zima, wiosna, lato, każda pora po prostu z perspektywy tarasu jest coś pięknego.